Siemanko! W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakie są koszty życia w Tajlandii. Co się tutaj zmieniło w ostatnim czasie, odkąd nagrywałem odcinek o tym. Było to dokładnie 1,5 roku temu, jakoś tak. Wcześniej nagrywałem jeszcze 3,5 roku temu. I powiem Wam, że dużo się zmieniło. Także na pewno warto oglądać ten odcinek. I oczywiście na samym wstępie powiem o tym, jakie są koszty życia tutaj, na Phuket. Tu dokładnie gdzie się teraz znajduję, ponieważ mieszkam na Phuket między wszystkimi swoimi podróżami. To jest moje miejsce do życia. I oczywiście inne są koszty życia na przykład w Chiang Mai lub w tamtych rejonach. Inne są w Bangkoku, a inne są na Phuket. Zdecydowanie myślę, że jedną z najdroższych wysp do życia właśnie jest ta wyspa. Także trochę mniej więcej Wam o tym opowiem, żebyście wiedzieli, na co się szykować, jeśli ktoś z Was na przykład wpadnie na pomysł, że chce się wyprowadzić z kraju, w którym mieszka teraz, czy to Polska, czy inny kraj, chce się przynieść tutaj właśnie do pięknego, tropikalnego kraju, w którym pogoda jest większość roku, nawet jak jest sezon deszczowy, to i tak jest dalej spoko, bo nie ma tak, że pada cały czas, tylko popada i wychodzi słońce. Cały rok mniej więcej temperatura wynosi 30 stopni w górę. Jeśli spada poniżej, to Tajowie zakładają już bluzy, bo się zimno robi. Wiem, że dla Was to jest śmieszne, ale tak to wygląda. No i zaczniemy od takich najważniejszych rzeczy. Powiem Wam, jak wygląda tutaj z wizą, jak wygląda z wynajęciem mieszkania, ile kosztuje jedzenie, jakie są ceny w sklepach, jak pójdziecie, bo chcielibyście na przykład sami sobie gotować w domu i dużo więcej. Także oglądajcie ten odcinek. Właśnie widzę teraz, że podpłynął Royal Caribbean. Kiedyś już dawno temu, zanim się zaczął cały syf na świecie, to widziałem, że one podpływały. Od tego czasu nie widziałem ani raz i widzę, że znowu przypływają. Z ciekawości aż muszę sobie później sprawdzić, jaką mają trasę. No to zacznijmy od tego, że trzeba tutaj dolecieć. Ceny biletów są teraz tak duże od jakiegoś pół roku, że nigdy wcześniej takie nie były. Naprawdę to, co się stało z cenami biletów do Tajlandii i ogólnie na świecie, to jest aż przerażające. Ale powiem Wam tylko tyle. To nie zmieniło faktu i ludzie dalej przyjeżdżają. W zeszłym miesiącu, dokładnie w lutym, podali gdzieś w informacjach, że było 2,3, znaczy przyleciało do Tajlandii 2,3 miliona turystów. W jednym tylko miesiącu, w lutym, to sobie wyobraźcie. I nikogo nie przerażają te wysokie ceny biletów. Ludzie dalej latają. A wiecie, co jest jeszcze w tym najgorsze? To, że jak ludzie przyzwyczają do tych wysokich cen, to już nigdy ich nie obniżą. Bo po co, jak ktoś płaci dużo, to po co nagle mają dawać niższe ceny? Jak człowiek i tak tam zapłaci? Jeśli chce tu przyjechać. Średnia cena, żeby teraz dolecieć do Tajlandii, w jedną stronę trzeba liczyć między 3 a 3 tysiące złotych. Zdarzają się oczywiście wyższe ceny. Jeśli ktoś znajdzie na przykład dwie strony za 3,5, to jest świetna cena. Także pamiętajcie, nie czekajcie. Jeśli znajdziecie taką cenę, nie czekajcie, bo ceny tylko pójdą do góry. Ale jeśli rozmawiamy o tym, żeby zostać tutaj na dłużej, trzeba patrzeć na cenę w jedną stronę. Aha, teraz sobie przypomniałem coś ważnego. Ale pamiętajcie, jeśli kupujecie bilet w jedną stronę, chcecie tu przyjechać na dłużej, na lotnisku będą chcieli Wam sprawić bilet wylotowy. Czyli musicie wejść na stronę Best Onward Ticket i za $12 możecie sobie zarezerwować bilet, który jest ważny 48 godzin. Bardzo wiele razy rezerwowałem taki bilet. W wielu miejscach na świecie mi się zdarzyło, że po prostu przylatuję na lotnisko i się pytają o lot wylotowy, no tak, kiedy wylatuję. A ja mówię, że nie wiem, bo będę podróżował. I mówili mi, że muszę szybko zarezerwować bilet. Wchodzicie na ich stronkę i macie.
bez problemu. Sprawdza się, wiele razy korzystałem, także to macie takiego małego tipa ode mnie, bo parę osób już kiedyś pytało o to, co robię, jak chcą ode mnie pilot wylotowy. Następną sprawą jest wiza. Wiza to jest tak istotna sprawa i to tak naprawdę myślę, że to jest taki najbardziej problematyczny temat tutaj, jaki się znajdzie. Ze względu na to, że tak, jeśli chcecie przylecieć na długo, przypuśćmy zostać rok, to potrzebujecie wizę albo studencką, która kosztuje około 45 000 tajskich batów, przypuśćmy ponad 6 000 złotych na rok, lub wizę pracowniczą. Oczywiście i tą można sobie tutaj załatwić, są specjalne biura na to. Wiza pracownicza kosztuje około 80 000. Możecie też znaleźć za 90, a możecie znaleźć też troszkę taniej. Zależy, jak będziecie szukali. To już wychodzi około ponad 10 000 złotych. Także to jest droga opcja. No ale jeśli ktoś nie lubi wylatywać, przypuśćmy co 2,5 miesiąca, trzeba to robić. Ja preferuję wizę turystyczną, ponieważ jeśli przylatujecie tutaj za darmo, otrzymujecie wizę na 45 dni. Później możecie ją przedłużyć w urzędzie imigracyjnym o kolejne 30 dni, czyli macie 2,5 miesiąca. Dopiero później musicie wylecieć na 24 godziny gdzieś, wracacie z powrotem, możecie zrobić to samo. A takie przedłużenie wizy kosztuje 1900 tajskich batów, jest to 250 zł. Jeśli popatrzymy w skali roku, przy przedłużeniu 4 razy takiego czegoś zapłacicie 1000 zł, a nie 6 albo 10. Także tak jest jak jest. Ale nie każdy lubi wylatywać. Niektórzy wolą wygodnie sobie tutaj siedzieć, nie martwić się tym, że na przykład przy którymś razie już urząd imigracyjny zapyta się, co jest grane, co wy tutaj robicie, że tyle jesteście. Bo pamiętajcie, dla nich to, że wlatujecie parę razy w roku do Tajlandii, jest troszkę podejrzane. Oni mają podejrzenia od razu, że pracujecie nielegalnie, odbieracie pieniądze, dają i tak dalej, i tak dalej. I oni sprawdzają takie rzeczy, czym się zajmujecie. W moim przypadku jest zawsze luz, ponieważ wiadomo, jestem blogerem podróżniczym, ja promuję ten kraj, pomagam im, dodatkowo walczę w Muay Thai, trenuję jak na lotnisku. Kiedyś się mnie pytali, dlaczego tak często latuję. Powiedziałem, że jestem Nag Muay, czyli walczę w Muay Thai i wszystkie problemy zniknęły. Zapraszamy. I tak to tu wygląda. Jeszcze muszę dopowiedzieć coś na temat wiz. Możecie sobie załatwić wizę w polskiej ambasadzie, a raczej tajskiej ambasadzie w Polsce, w Warszawie. Może być wiza z 2 gwiazdami lub z 4. Tą wcześniejszą uważam, że się nie opłaca, bo teraz przedłużyli te wizy, są dłuższe, także spoko. Na 4 gwiazdy. Nie wiem, czy to dalej obowiązuje, ale niedawno jeszcze tak było. Przyjdziecie, załatwiacie sobie wizę z 4 gwiazdami. Dostajecie na przykład pierwszy wjazd 60 dni, na miejscu przedłużacie o 30, musicie wyjechać, wracacie, znowu dostajecie na 60, 30, ale macie wklejone w paszporcie, że macie wizę z 4 gwiazdami. Czyli przy takiej wizie nikt się do Was nie może doczepić na lotnisku. Dlaczego przyjeżdżacie i wyjeżdżacie? Ponieważ Wy macie tą wizę i to jest super legalne. To jest zaakceptowane i tak to wygląda. Ale ja i tak uważam, przy takim trybie na przykład jak ja mam, lub na przykład jak ktoś po 2,5 miesiącach stwierdzi sobie, polecę na Filipiny na chwilę, polecę do Malezji, polecę gdziekolwiek, bo jest tu bardzo dużo możliwości, żeby sobie pozwiedzać. Wraca z powrotem, siedzi dalej. Turystyczna wiza najlepsza. Przynajmniej dla mnie. Każdy może mieć inne zdanie na ten temat. No to jeśli jestem już na skuterze teraz, to przejdźmy do tego, jakie są koszty wynajęcia właśnie skuterka, bo bez tego jest tu naprawdę ciężko przetrwać, także musicie mieć, jak ktoś chce zostać dłużej, nawet jak ktoś przyjeżdża na wakacje, warto go mieć. Ja akurat mam po znajomości, płacę teraz 5000 tajskich batów za miesiąc, wcześniej płaciłem 3000 za ten sam. Ceny poszły do góry, pamiętajcie, wszystko tutaj podrożało ze względu na to, że jest sezon. Mam nadzieję, że po sezonie znowu upadną te ceny i znowu będę płacił 3000. 3000 to jest 400 zł, 5000 to jest 650 zł za miesiąc. Ale to i tak jest bardzo dobra cena, ze względu na to, że jeśli pójdziecie do jakiejś wypożyczalni, możecie zapłacić za ten sam skuterek 8000 tajskich batów. Za wynajęcie takiego mniejszego trzeba liczyć około 4000 tajskich batów. Wynajęcie samochodu na przykład na miesiąc, to też zależy co chcecie. Mój brat płaci 15 000 takich batów za samochód, ale wiadomo, możecie znaleźć dużo drożej.
lub może jak komuś się uda jakiś mniejszy samochodzik, możecie znaleźć taniej. To wszystko zależy, jakie macie potrzeby. Jeśli ktoś się przejmuje, że ma dziecko i nie wie, czy można normalnie z nim jeździć, uwierzcie mi, że w Tajlandii nie takie rzeczy się dzieją. Widziałem nieraz, jak na przykład 5-osobowa rodzina jechała na małym skuterku i nikt się tym nie przejmował. Tylko najważniejsze, zakładajcie kaski. Bądźcie mądrzy, jeździcie w kaskach, bo widziałem już tu naprawdę bardzo, bardzo wiele wypadków. Codziennie praktycznie widać, także uważajcie. Tu spodnie rozwalone. Tu nauczę się zapinać kask, bo miał niezapięty. Przy przewróceniu kask od razu spadł, uderzyłem głową w asfalt. Mam jeszcze tu pod włosami rozcięty łeb. I ostatnia rzecz, warto, że wspomniał w tym filmie, może akurat ktoś by się zastanawiał, ile kosztuje wynajęcie na jeden dzień. No to mniej więcej za taki skuterek na jeden dzień się płaci około 500-600 tajskich batów. Teraz za mniejszy około 300-400. Zależy wszystko od tego, na jakiej dzielnicy chcecie go wynająć. No i oczywiście ta cena też wzrosła, bo można było kiedyś wynająć sobie za 200 tajskich batów dziennie. 200-250 to już był taki maks. Jest jak jest. Wszystko idzie do góry. Kolejną istotną rzeczą są oczywiście zakupy. W jakich sklepach robić zakupy, ile mniej więcej to kosztuje. Jeżeli mieszka się tutaj na miejscu, korzysta się z takich sklepów właśnie jak Tesco, gdzie jestem teraz, Big C lub Makro. Tak, też jest Makro. To są miejsca, w których się przyjeżdża robić większe zakupy. Jeśli robicie mniejsze, wiadomo, 7-Eleven albo Family Mart, bo jest otwarty zawsze. Ale jeśli chcecie zaoszczędzić, jeśli robicie na przykład zakupy na parę dni do przodu, to na pewno przyjeżdża się do takich sklepów jak te. Jakie są ceny w restauracjach na lokalnej dzielnicy, pokażę Wam później. A ze względu na to, że jeśli przyjeżdżacie, to trzeba właśnie mieszkać na lokalnych dzielnicach. Dla mnie najlepszą dzielnicą, na której można mieszkać na Phuket, jest oczywiście Rawai. Drugą taką, na której mieszkałem bardzo długo, jest Chalong. To są dwa takie miejsca, gdzie znajdziecie na pewno dużo tańsze ceny w restauracjach, dużo tańsze mieszkania lub domy i się spokojnie mieszka. Bez jakichś tysięcy albo setek tysięcy turystów. Także jak będziecie szukać czegoś, później Wam jeszcze powiem w kolejnej części, gdzie szukać najlepiej mieszkań, domów, jakie są teraz ceny, a ceny naprawdę poszły do góry też, ale to wszystko później. Ale pamiętajcie, najważniejsza rzecz, zdecydowanie szukajcie swojego miejsca na lokalnych dzielnicach, jeśli chcecie tu zostać na dłużej. Jak 4 lata temu wyprowadzałem się do Tajlandii, dokładnie ponad 4,5. Naprawdę nie było lekko. Miałem ograniczony bardzo fundusz, żeby tu przeżyć. Dokładnie to musiałem przeżyć za 2500 zł na miesiąc. Musiałem znaleźć mieszkanie, musiałem zjeść, musiałem mieć jeszcze na paliwo do skutera, bo akurat skuter sobie wtedy kupiłem, co było dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Głównie żywiłem się piersiami z kurczaka i ryżem. Możecie tutaj zobaczyć, to są akurat łódka, no ale łódka mniej więcej było 9 zł za kilogram. Tutaj 10 zł za obrane bez kości. Tutaj są jajka na przykład. Możecie zobaczyć, wychodzi około 7 zł za 10 jajek, czy 70 groszy jajko. To są droższe, tańsze. Zależy jaki chcecie. Tutaj jeszcze inne miejsce. Możecie zobaczyć, tutaj karczek około 30 zł. Tutaj schab jakiś mniej więcej około 20, troszkę ponad. Serio, jak popatrzę na ceny teraz jakie są, a jakie były wtedy. Ja wtedy za wynajęcie mieszkania płaciłem 1000, nie pamiętam, czy 1300 czy 1500 zł. Za jednopokojowe, znaczy była sypialnia, salon z kuchnią, basen na dole. Wtedy dawałem radę za tyle. Teraz dużo gorzej. I głównie czym się żywiłem, żeby przetrwać. Rano płatki owsiane z mango lub z bananem. Bardzo tanio wychodziło takie śniadanie. 2 obiady robiłem na raz. Na przykład były tu kurczak, ryż i jakieś warzywka. Wieczorem na kolację różnie bywało. Ale naprawdę mogłem tanio to zrobić. Przy kupnie 2 piersi z kurczaka, ryż oczywiście to nie kosztował prawie nic. Wychodziło mi to taniej niż w tajskiej knajpce. A w tajskiej knajpce można zjeść naprawdę tanio.
O, tutaj na przykład możecie zobaczyć ryż 135 za 5 kg to jest? Tak, dokładnie 5 kg. 5 kg kosztuje Was jakieś 18 zł. Tak, około 18 zł za 5 kg. A uwierzcie mi, że takie 5 kg starcza naprawdę na bardzo długo. O, tutaj macie jakieś proszki, papier toaletowy. Taki duży proszek wychodzi 13 zł. Wpłynie około 16. Tutaj 9 zł. Papier toaletowy 6 rolek, około 10 zł. Tutaj ile jest? 30 rolek. Wychodzi około 35 zł. Pampersy, jeśli przyjeżdżacie z dzieckiem, około 50 zł za 46 pampersów. Nie będę Wam podawał oczywiście wszystkiego, co jak wygląda, tylko takie, niektóre parę takich rzeczy przykładowo. Tutaj macie oleje i oliwę. To zwykły, taki najzwyklejszy olej kosztuje 60 batów, około 9 zł za litr. O, tutaj są oliwy, bo nie każdy używa oleju, niektórzy używają oliwy. No to oliwa, no wiadomo, oliwa już jest droższa. Tutaj jest około 20 zł za taką małą, 30 większa. Teraz wychodzi prawie 60 za litr. Teraz herbata, kawa. To co piję, praktycznie każdy. Jestem mocnym kawoszem, także dla mnie kawa rozpuszczalna to nie jest kawa, ale niektórzy lubią. Czekajcie, gdzieś przejdziemy. Dobra, no kawa rozpuszczalna to zależy jaka. Macie Nescafe lub takie około 13 zł. Tylko za ile to jest paczek? W środku 27 na przykład. Tych jest też 27. Też Nescafe rozpuszczalna. Ta wychodzi około 13, około 17 zł. Tutaj około 20. Kapsułki do kawy. I kawa czarna ogólnie też tutaj około mniej więcej 20 zł. Tą kawę bardzo często piłem. To jest 200 gram arabiki. Jest spoko. Ale wiadomo, idziecie do 7-Eleven. W 7-Eleven pyszną, czarną kawę możecie kupić za 20 tajskich batów. Cappuccino za 25 lub 30. Ja zdecydowanie preferuję iść do sklepu i sobie kupić po prostu w sklepie, bo jest dużo lepsza. Wody mineralne. Woda to jest coś, co potrzebuje każdy, żeby żyć. Duża butelka 5-litrowa wychodzi 5, około 5,20, mniej więcej tak. Czekajcie, gdzie tu są ceny? No, tutaj 42 baty za 6 butelek, czyli też wychodzi około 6,50, jakoś tak. O, tutaj też macie 3 Nescafe, to jest dobra woda. 3 zgrzewki za 150, 6,50, około 20 zł za 18 butelek. Teraz ciężko mi Wam powiedzieć, w którym z tych 3 sklepów, które wymieniłem, zrobicie najtaniej zakupy. Bo w jednym sklepie to będzie tańsze, w drugim to będzie tańsze, to pojedziecie do Makro na przykład, jak kupujecie, wiecie, jak w Makro się kupuje od razu duże ilości wszystkich sztuk i tak dalej, to też wychodzi inaczej. Także wiecie, jak będziecie na miejscu, sami sobie zobaczycie. Musicie wiedzieć o tym też, że jak przyjedziecie do Tajlandii, nie ma tak, że od razu będzie to co ja Wam mówię, że tu będzie tanio, tanio. Ktoś z Was przyjedzie i powie, kurde, wszystko jest drogie. Na wszystko potrzeba czasu. Pamiętajcie, przyjedziecie, pojeździcie trochę po różnych dzielnicach, po różnych miejscach, po różnych restauracjach, po różnych sklepach, zobaczycie co gdzie jest najlepiej i wtedy po prostu nabieracie doświadczenia i naprawdę tanio tu można żyć. Na pewno można tu żyć taniej niż w Polsce. Tego jestem pewien, bo już nieraz się o tym przekonałem. Życie w Polsce teraz jest drogie. Znaczy wiadomo, można też tanio żyć, ale ogólnie jest drogie i uważam, że na pewno Tajlandia jest tańsza do życia. Jest piękna pogoda, uśmiechnięci ludzie, tanie jedzenie. Dla mnie jest super.
nie zamierzam tego zmienić na nic innego. Ceny alkoholi też niektórych interesują, nie będę akurat obracał, żeby YouTube się nie doczepił. Piwko małe kupujecie mniej więcej za 5 zł, duże za 7. Jakaś woda, tutaj jest Smirnoff litrowy na przykład za 100 zł, jakieś inne są na przykład za 50, 60. Jack Daniels 0,7 koło 200 zł. Ciężko mi powiedzieć, porównać to do cen, jakie macie w Polsce, bo dawno nie robiłem zakupów w Polsce i nie wiem, ale sami stwierdzicie, po tym filmie sami będziecie mogli zdecydować, gdzie jest taniej. Jeszcze kosmetyki, coś co używa każdy, także też warto pokazać. Zwykła kulka pod pachę około 12 zł. Dezodoranty 15, 20, zależy jakie. Płyny pod prysznic, znaczy żele pod prysznic dokładnie. Czekajcie, pokażę wam takie, których akurat ja używam i polecam. Czekajcie, gdzie one są? A, tutaj. Dwa takie duże, na przykład możecie kupić za 26 zł. Macie prawie litr tego. Później możecie sobie kupić już same saszetki i przelewać. Bardzo pięknie pachną. Bardzo, bardzo polecam. Pasty do zębów Oral-B około 13 zł. Inne ceny też widzicie. Pamiętajcie, 100 tajskich batów to jest około 13 zł. Także jak gdzieś wam nie powiem, a widzicie ceny, to możecie sobie sami to policzyć. Dobra, teraz jestem w tajskiej restauracji typowo lokalnej. Zobaczcie stoliki i tak dobrze wygląda. I powiem wam, jakie mniej więcej ceny są tutaj. Jak wam mówiłem wcześniej, najlepszymi miejscami, jakie są do mieszkania, to jest Rawai, Chalong, ale także Nai Hap, tu gdzie jestem teraz. To są trzy wszystkie dzielnice obok siebie, na samym dole wyspy. Bardzo, bardzo warto właśnie tu się zatrzymać, jak chcecie mieszkać na Phuket. Pokażę wam przykładowe ceny, które są naprawdę bardzo dobre, a i tak jeszcze znajdziecie miejsca, jak mieszkacie tutaj, możecie znaleźć jeszcze taniej. Tutaj macie kurczaka z ryżem, mniej więcej 9 zł wychodzi. Tak, tutaj widzicie, pokażę wam takie klasyki. Fried rice chicken, mniej więcej 9 zł. Tu macie za 60 tajskich batów. Spokojnie jesteście w stanie znaleźć za 50, a jak macie szczęście to za 40, chociaż teraz to 50, 60 to jest normalna cena za to. Pad Thai, shrimp za 60 to jest bardzo tanio. Normalnie tyle kosztuje z kurczakiem, z krewetkami z 20 batów więcej. Tutaj są... Tak, zupka 70 tajskich batów. To akurat możecie też znaleźć taniej w wózeczkach, możecie kupić za 50-60, ale 70 to i tak jest dalej perfekt cena. Moje ulubione, tylko to jest akurat beef, normalnie z kurczakiem, z bazylią i z chili, 60 tajskich batów. Też dobra cena, można znaleźć między 50 a 60. No i tak dalej, i tak dalej. Ceny naprawdę są bardzo dobre. Pamiętajcie, jak się tu mieszka, je się w lokalnych knajpkach, tam gdzie jedzą Tajowie i wtedy jest zdecydowanie najtaniej. Jak pójdziecie na Patong albo będziecie mieszkać na Patong, to te same rzeczy znajdziecie 3 albo 4 razy drożej, także żebyście nie byli zdziwieni. Teraz aktualnie przyjechałem z mamą na zakupy do Makro, także pokażę wam też parę cen, jakie tutaj są. Na samym Phuket tych sklepów znajdziecie wiele. Teraz to myślę, że spokojnie 7-8 już jest. Tutaj jedna cytrynka 2 zł, kilo marchewek ponad 3 trochę, mango 65 tajskich batów. Jak jest sezon, to mango nawet można było kupić kilogram za 30 batów, czyli 4 zł. A mango to jest po prostu tutaj złoto. Kocham. Pomidorki to też zależy od rodzaju, ale tutaj nawet kilogram za 5 zł. Myślę, spoko ceny. Tutaj są sery, coś co zawsze było najdroższe w Tajlandii. Totalnie. Za 6 plasterków trzeba było około 20 zł zapłacić. Teraz
jest to tutaj 14 zł za parę kawałeczków. No, ceny są naprawdę mocne. Mozzarella 25 zł, taka włoska, taka 15. To akurat zawsze było drogie. Tutaj paletka 30 jajek za 15 zł. To całkiem spoko cena. 50 groszy jajko wychodzi. Szynki. No, te takie lepsze szynki są naprawdę też drogie. To wychodzi około 18 zł za taką paczkę. Tutaj mleko. Mleko możecie kupić litr. Wychodzi 46, czyli jakieś 6 zł. Tutaj też mięso. Tu się kupuje naprawdę na takie wielkie wory. Ludzie przeważnie kupują do restauracji i tak dalej. Tu macie pieść z kurczaka 13 zł. Nóżki z kurczaka, same te pałki za 8 zł mniej więcej za kilo. Ceny dobre. Cały kurczak 10 zł. Wiecie jak jest. Niektóre rzeczy są droższe, niektóre tańsze, ale w ogólnym rozrachunku myślę, że wychodzi taniej. Zdecydowanie. No i jeszcze ceny makaronu, bo nie każdy lubi ryż. Niektórzy wolą sobie zjeść makaron. Czekajcie, jakieś takie klasyczne znajdę. O, nie, to są jakieś drogie, bo to widać, że sprowadzane, bo 10 zł na przykład taka paczka kosztuje. O, tutaj takie duże są. Za 12 zł duża paka tego. Tutaj tak samo taka wielka paka świderków też 12 zł kilogram. No, mniej więcej tak to wygląda. Tutaj też jest mega tani papier toaletowy, bo za 48 rolek płacicie 26 zł. To bardzo tanio. Pamiętacie te czasy, co ludzie się zabijali o papier toaletowy w sklepach? Ja dobrze pamiętam. O taką pakę niezła by była tutaj bitka. Taki żarcik okolicznościowy. Bo niestety nie wiem, ale nie rozumiałem tego fenomenu, że ludzie się przepychali w sklepach po to, żeby kupić papier toaletowy. Za parę dni zaczynamy tutaj nasz kolejny obóz Nagmoy Camp 5. Jeśli ktoś jeszcze chce przyjechać, zapraszamy. Takie last minute, zapraszamy. Będzie zniżka 10%. Także wpadajcie. Zostało parę dni, żeby przyjechać. Grupa fajna, miejsce typowo tajskie. Także świetnie. A kolejny obóz Nagmoy Camp 6 będzie z powrotem w Bangtao. W połowie maja będziemy zaczynać. Także też od razu zapraszamy. Niedługo ogłaszamy. Lecę robić dalej. Leci Paweł. Ja ostatnio pro robię, to ledwo oddycham. Ale tydzień czasu i będzie dobrze. Co do cen dla osób, które trenują, to w Tajlandii treningi nie są tanie. Tutaj akurat wejściówka kosztuje 200 batów, czyli 26 zł.
ale w innych gymach na przykład już 500 albo 600 batów. Bardzo zależy od miejsca, gdzie trenujecie. No ale jak ktoś myśli, że przyjedzie tutaj i będzie miesięcznie płacił 100 zł albo 200 jak w Polsce, to tak tu nie działa. Tu się płaci około 1000 zł za miesięczne treningi w górę. Tak, tutaj treningi kosztują 2 razy dziennie za miesiąc, 8000 batów, no to macie ponad 1000 zł. Tak to wychodzi. Ale trenować w Tajlandii, tajski boks, w kraju, z którego to pochodzi, niesamowita sprawa i na pewno każdy grosz tutaj wydany jest tego warty. I tak samo jak przyjdziecie do nas na obozy. Ładnie tak. Patrz jakie koszulki dostaliśmy. Ile stary? 3. Wśród młodszych. No i tak, kolejną bardzo ważną rzeczą, o której trzeba wiedzieć, są ceny wynajęcia mieszkania lub domu. Ceny te wzrosły jednokrotnie, czasem nawet dwukrotnie od tamtego roku. Teraz wynajmujemy z Alu mieszkanie, za które płaci, jest to 60 metrów, takie mieszkanko w bloku. Płacimy za nie teraz około 3000 zł. W tamtym roku, jak wynajmowałem swoją chatę, gdzie wiecie, no większość osób, która mnie ogląda, to wie jak wyglądała. 2 ładne sypialnie, duży salon z kuchnią, basen. Za to płaciłem wtedy 35 tysięcy. 10 tysięcy batów tylko więcej, czyli 1300 zł, a miałem konkretny dom, z czego byłem bardzo zadowolony. Ale wiadomo, ceny się zmieniają cały czas. Teraz bardzo wzrosły ceny ze względu na to, że wyjeżdża tu bardzo dużo Rosjan, uciekają od siebie, przyjeżdżają tu i biorą wszystko co jest, totalnie, i płacą każde pieniądze. Nie targują się i to jest najgorsze, bo wszystkie wzrosły przez to ceny. Podam wam takie przykłady, za ile można wynająć mieszkanie. Tak, tu będzie wszystko oczywiście w przybliżeniu, żebyście się tym nie kierowali tak całkowicie, bo to mogą być ceny plus minus, wiadomo. Powiem wam, gdzie szukać takich mieszkań. No i dzielnicy, to już wam mówiłem, gdzie warto znaleźć. No to tak, zacznijmy może od tego, gdzie szukać. To będzie najważniejsze. Do Tajlandii, jak przyjeżdżacie, przypuśćmy na miesiąc, 2 lub 3, warto znaleźć mieszkanie na Airbnb, ponieważ tam znajdziecie długoterminowy wynajem, są fajne domy, są fajne mieszkania. Oczywiście przy takim wynajmie ceny są troszkę wyższe niż na przykład jak podpiszecie kontrakt na pół roku lub na rok. Przy podpisaniu kontraktu z kimś na rok ceny naprawdę spadają w dół, wszystko jest totalnie lepsze. Ale takie coś już załatwiać z agencją. Nie, to nie jest taki normalny wynajem. Dodatkowo jak chcecie właśnie na dłużej, czyli na pół roku, na rok lub jeszcze dłużej, możecie zrobić tak, że albo się robi tak, że szukacie grup na Facebooku, czyli macie house sell, rent, Phuket, coś takiego, mniej więcej takie grupy. I tam możecie znaleźć oferty, które wystawiają osoby prywatne lub agencje. Moim zdaniem najlepiej jest zrobić tak, że po prostu przylatujecie, znaczy, dobra, jak ktoś przylatuje z rodziną, to już lepiej, że miał wcześniej znalezione. Ale jeżeli ktoś przyjeżdża jako samotny wilk po prostu, może przemieszkać parę dni w hotelu lub w hostelu, przyjeżdżacie na miejsce i sami jeździcie po agencjach i pytacie o mieszkania, jedziecie sobie oglądać. Wiadomo, że to, co jest na internecie, na zdjęciach, nie całkiem zawsze może oddawać to, co ma być. Także nad tym też się trzeba mocno zastanowić, czy warto brać kota w worku. Ja na przykład jak wynajmowałem tutaj dom, pojechałem do agencji z agentem, pojeździłem, pooglądałem domy i tak wynająłem i byłem zadowolony. Zresztą
To, co mieli na zdjęciach, to ten dom się wydawał dużo większy niż był, chociaż był i tak duży, ale wydawał się jeszcze większy. Wiecie, no, niektórzy tak robią zdjęcia, żeby wyglądało dobrze. Pojedziecie po agencjach, Wam pokażę, podpisujecie kontrakt. Przeważnie zostawiacie oczywiście jeszcze też kaucję. Jest to miesiąc lub 2 miesiące. No wiadomo, nieraz się mogą różne rzeczy zdarzyć. Dodatkowo płacicie rachunki za prąd. Prąd i woda. Ja ogólnie płaciłem ostatnio miesięcznie, wychodziło mi około 2000 batów. Raz przesadziłem tylko z klimatyzacją, że prawie szło cały czas. Najwięcej zżera prądu klima, od razu Wam mówię. Także jak się wychodzi z domu, klimę się wyłącza, a w ciągu dnia lepiej używać wiatraków, bo zdecydowanie mniej prądu zżerają. W nocy wiadomo, fajnie się śpi przy klimie. Raz zdarzyło się, że zapłaciłem 500 zł, to już było bardzo dużo. Ale przeważnie to około 200-250 zł się wyrabiałem. Tak, to jest tyle. Ceny mieszkań teraz. Tak jak Wam mówiłem, ja za nasze płacę, Ala wynajęła, Ala płaci, zapłaciła 3000 zł. Kolega znalazł mieszkanie jednopokojowe, też takie mniejsze, też w bloku, płaci na przykład 2000 zł. Za około 15 tysięcy, 17 takich cenach możecie spokojnie znaleźć tu małe mieszkanko, żeby mieszkać. Jeśli chcecie dom, ceny domów to już są dużo większe, ponieważ musicie liczyć się około 30-40, jeżeli chcecie basen, to nawet 60-70 tysięcy batów. Ale podsumowując, jeszcze nie podsumowując, jeszcze najważniejsze jest służba zdrowia. Pamiętajcie, jak przyjeżdżacie do Tajlandii, musicie mieć ubezpieczenie. Tutaj leczenie jest bardzo, bardzo drogie. Szpitale są bardzo piękne, wyglądają jak hotele 5-gwiazdkowe. Miałem okazję być. U lekarza też jest wszystko dobrze, dostaniecie recepty, wszystko i tak dalej, tak jak ma być, ale pamiętajcie, że trzeba mieć ubezpieczenie, żeby ubezpieczyciel pokrył za Was koszty, jeżeli coś by się stało. Bo jeśli nie, wydacie bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo kasują jak za zboże, uwierzcie mi. I trafiałem też na przypadki, że na przykład jak się jechało do szpitala, zrobić jakieś badanie i dawał receptę lekarz, że taniej opłacało się wykupić w aptece, jeśli ubezpieczenia nie płaci, wykupić w aptece te leki niż w szpitalu, bo w szpitalu oni żerują właśnie na ubezpieczycielach i podnoszą ceny zdecydowanie do góry, żeby ubezpieczyciel jak najwięcej im wypłacił. Tak to tu wygląda, nie ma co czarować. Jeszcze jedna sprawa, jeśli jeździcie na skuterku, pamiętajcie, że trzeba mieć prawo jazdy kategorii A, międzynarodowe. Jeśli nie macie, trudno, też możecie jeździć, ale musicie się liczyć z tym, że za każdym razem jak zatrzyma Was policja, dostaniecie mandat 1000 tajskich batów, czyli 130 zł. W kaskach oczywiście też jedziemy, to jest też bardzo ważne. Jeśli Was złapie policja, płacicie, jedziecie dalej. Tak to tu wygląda, tylko chodzi o pieniądze. Samochody. Przez ostatnie 12 lat złapali mnie tylko raz samochodem, radar mnie złapał i to nie na Phuket, tylko za Phuket. Ja wracałem akurat z Koh Samui, przekroczyłem prędkość o 30 km na godzinę. No nie, takie głupie ograniczenie było, był dwupas, było jakieś dziwne ograniczenie, nawet nie zauważyłem i dostałem karę 500 batów, czyli 60 zł. Jeśli gdzieś Wam policja założy blokadę, tak samo dostajecie 500 batów kary, czyli 65 zł dokładnie. No i podsumowując, myślę, że jeśli chcecie tak normalnie żyć, oczywiście bez szaleństw, jesteście w stanie przeżyć za około 5000 zł na miesiąc tutaj. Wiadomo, jeśli jest się w parze, to ta druga osoba już, tej drugiej osobie odpadają koszty motorka, wynajęcia mieszkania, jedzenie się już bierze na dwóch, jak się na przykład w domu gotuje i tak dalej. Zdecydowanie można na to dobrze zrobić. Ja na przykład jak tutaj się wyprowadziłem, koszty życia miałem 2500 zł. Mieszkanie, paliwo do skuterka. Paliwo do skuterka też jest ważne. 40 tajskich batów kosztuje litr, czyli to jest 5,20 za litr. Ale wiecie, jak się tankuje skuterek, to raz w tygodniu do pełna wychodzi 25 zł i cały tydzień można na tym jeździć. No czasem jak ktoś jeździ bardzo dużo, no to ewentualnie 2, ale to jest dalej nic. I tutaj dużo lepiej zdecydowanie mieć skuterek, bo na Phuket są coraz gorsze korki, także skuterkiem wszędzie fajnie się przeleci, samochodem już niestety trzeba w tych korkach stać, co nie jest fajną sprawą. No to podsumowując, jeśli chcecie wydać mało pieniędzy, za mieszkanie około 2000, wynajęcie skuterka około 500 zł, ale jeśli przyjeżdżacie na dłużej, warto kupić ten skuter i później go sprzedać. Można znaleźć takiego PCX-a, jak ja nim jeżdżę, za 55 tysięcy batów na przykład,
pojeździcie rok, sprzedajecie pewnie dalej za 50 na przykład, albo za 40 nawet. Czyli bardzo się opłaca kupić. Jedzenie zależy. Myślę, że około 1000-1500 zł, no 1500 zł, 50 zł dziennie sobie trzeba liczyć na jedzenie, że tak spokojnie zjeść coś w restauracji, zjeść coś w domu. Oczywiście w tajskiej, bo jeśli pójdziecie do normalnej restauracji na taki na patong na przykład, to za 50 zł to możecie jeden posiłek zjeść z jakimś napojem. No i takie ukryte koszty, które mogą tam wyjść z niczego, no bo zawsze coś takiego wychodzi, to trzeba też pamiętać. Tak. I myślę, że to jest takie dobre podsumowanie. Myślę, że za 5000 zł dacie sobie radę, żeby tu przeżyć w Polsce. Zależy w jakim mieście się mieszka, ale myślę, że życie tutaj jest lepsze i tańsze. Ale pamiętajcie, jeśli chcecie tutaj przyjechać na długo, trzeba mieć jakąś pracę, na której będziecie zarabiali online, bo na miejscu jest bardzo, bardzo ciężko, żeby dostać jakąkolwiek robotę. Najłatwiej jest dostać pracę nauczycielki albo nauczyciela angielskiego, ale to trzeba mieć skończone jakieś studia w Polsce i nie studia nauczycielskie, tylko obojętne jakie. Trzeba mieć po prostu papier, że się skończyło studia lub takie specjalizacje, jakich Tajowie na przykład nie mają. I tak to wygląda. Z kupnem czegokolwiek tutaj jest tak, że mieszkanie możecie kupić, bo to jest na czyjejś ziemi, czyli kupujecie mieszkanie na własność, ale leży na czyjejś ziemi. Dom możecie też kupić, że na przykład na Taja jest ziemia, wasz dom na tym stoi, co jest troszkę ryzykowną sprawą, lub możecie po prostu kupić na spółkę, czyli jesteście wy plus 3 Tajów, kupujecie nieruchomość na tą spółkę i to jest własność spółki, czyli na firmę po prostu. Tajowie mają 51%, wy macie 49%, ale żeby ktokolwiek mógł coś zrobić, trzeba mieć 60% na przykład. Czyli Tajowie bez was się nie mogą tego pozbyć, wy bez jednego Taja na przykład też nie. I są takie rzeczy, które można zrobić, jak się posiedzi na miejscu, jest coraz więcej możliwości, także jeśli ktoś jest chętny wyprowadzić się do Tajlandii, to jest dobry pomysł, ale trzeba mieć jakiś dowód, bo tak to jest. Myślę, że przekazałem fajne informacje, niejednemu może się przydadzą. Na końcu jeszcze sprawdźcie, jak to wygląda tutaj z treningami. Pozdrawiam serdecznie, na razie, zostawcie subskrypcję, lecimy po 300 koła.